Zaczniemy dzisiaj, proszę Państwa, od węzła Wielickiego w kierunku kopalni soli. Będziemy się przyglądać temu przejazdowi i co nas czeka, a już będziemy Państwu przedstawiać pewne rzeczy, pewne przemyślenia, które mogą pomóc tu w tej, no, bądź co bądź uciążliwej sprawie z tą strefą budowlaną. No zobaczymy, jedziemy. To jest ta trasa, którą pojedziemy w tej chwili. Włączamy się, proszę Państwa, z A4 od strony Katowic. Tu na tym pasie, jak miejscowi wiedzą, a zamiejscowi, no trzeba im to powiedzieć, zjeżdżają się na ten pas i dojeżdżają auta z A4 z kierunku, tak jak powiedziałem, Śląska. Dlatego tu nieraz się tworzy korek do świateł. Zaraz będziemy przez te światła przejeżdżać. Lubi to być korek, zwłaszcza w godzinach szczytu. O wszystkich utrudnieniach, w jakich godzinach statystycznie one występują, powiem Państwu za niedługo. Przepraszam z góry, bo mam lekką chrypkę, coś z gardłem. Tutaj mamy zjazd na dzielnicę Wieliczki Krzyżkowice. Będziemy też omawiać pewien alternatywny sposób dojazdu do Wieliczki. Zbliżamy się do jednego z marketów budowlanych. Teraz będzie stacja paliw. Kto lubi fast foody, to jest tu też miejsce takie niedawno powstałe obok stacji, gdzie można sobie też fast foody skonsumować. Zbliżamy się powoli do strefy budowy. I zobaczmy, co tu się dzieje, proszę Państwa. Mamy 3 pasy ruchu. Zatrzymamy się na chwilę. 3 pasy ruchu. Ten duże auto ciężarowe jedzie od strony Bochni. To jest stara A4. Nim została wybudowana autostrada A4. Środkowy pas jest w kierunku na Bochnię, a to jest z Bochni, ten skrajny lewy. Chcąc wjechać do miasta, do centrum, do Wieliczki, musimy się trzymać cały czas tego prawego pasa ruchu. Zaraz zobaczcie Państwo, jak to wygląda w przybliżeniu, jak już dojedziemy. Proszę zobaczyć, środkowy pas stoi. To jest jeszcze średniej wielkości albo w ogóle mały korek. Ponieważ tu będziemy zaraz przejeżdżać przez światła. Skrajny pas prowadzi, tak jak powiedziałem, do centrum Wieliczki i on ma praktycznie cały czas zielone światło. Natomiast te 2 pasy na Bochnię i z Bochni są puszczane naprzemiennie, czyli światła są z samochodami wyjeżdżającymi z Wieliczki, czyli jadącymi z centrum Wieliczki i nie tylko z centrum Wieliczki, jadące od kopalni. Zaraz to wszystko Państwo zobaczycie dalej. Proszę bardzo. Te 2 pasy tutaj, gdzie teraz myszką pokazuję, ten samochód jedzie od Bochni i oni mają zielone i na Bochnie też mają zielone. Będą tam przejeżdżać przez teren budowy i my mamy też na Wieliczkę, na centrum zielone. Tu nieraz mogą się tworzyć korki
z powodu tego, że mamy przejście dla pieszych, no i piesi mają, jak wiadomo, pierwszeństwo, czyli jeżeli jest duży napływ samochodów, a idą piesi z autobusów tutaj, bo jest przystanek autobusowy, to zawsze się tych samochodów trochę nagromadzi, no i trzeba mieć jednak cierpliwość. No, tego się nie ominie niestety w żaden sposób. Piesi są takimi samymi użytkownikami dróg jak i my, jadący samochodami, i trzeba o tym pamiętać. Tu już jest lekki korek od Wieliczki, od centrum na wyjazd do Krakowa, ale to jest jeszcze nic wielkiego. Po prawej stronie będziemy mieć stację paliw. Tutaj zawsze trzeba ostrożnie, bo jest przejście dla pieszych. Nieraz stoją auta, przechodzą piesi między autami. Trzeba zmolić mocno. Jak Państwo będziecie jechać, jeszcze wrócę tam do tej katowickiej drogi. Tam jest odcinkowy pomiar prędkości, także uważajcie, 3,5 km bodajże ma przed samą Wieliczką. 140 jest ograniczenie, ale niektórzy mają ciężką nogę i lepiej ostrzec. Bywają momenty, szanowni Państwo, że to jest wszystko zablokowane. Właśnie z powodu tamtego wyjazdu przez budowę, ponieważ tak, jadą auta tutaj od góry, też drogą na Rutowicza ulicą i tam też w kierunku Bochni, i jadą tędy przez rondo tutaj od Wieliczki, od kopalni, od centrum. Bywa tak, że ten korek jest tam daleko, aż tam za ten dom jeszcze dalej, no ale miejmy nadzieję, że to się będzie powoli kończyć. Zjeżdżamy już na kierunek do Wieliczki, do kopalni soli, bo tu cały czas jesteśmy w Wieliczce, ale już na kierunek kopalni. Proszę zwrócić uwagę na budynek po lewej stronie. To jest stacja kolejowa. Przedostatnia przed końcowym przystankiem. Przed przystankiem Wieliczka, kopalnia soli. Proszę sobie zapamiętać tutaj to miejsce, ponieważ wrócimy i będę miał dla Państwa pewną propozycję do przemyślenia, czy takie rozwiązanie, jakie zaproponuję, nie byłoby korzystne dla Państwa. Po lewej stronie będziemy mijać nowy budynek sądu i prokuratury, niedawno oddany, okazały. Po prawej park, staw. Zbliżamy się, proszę Państwa, do po prawej stronie warzelnia. Po lewej w sumie pierwszy duży parking. On jest oddalony jakieś 700 metrów od wejścia do kopalni. Proszę spojrzeć, już się zapełnia, mimo że jest 1 czerwiec, jeszcze nie ma pełni lata, a parking jest prawie już full. Jak mówiłem, po prawej jest budynek warzelni starej, kampery. Kolejny parking po prawej stronie.
najszybciej się, im bliżej kopalni, tym się szybciej zapełniają te parkingi. Jest mały koreczek. Tutaj po lewej też macie parking mały. Korek nam się robi na centrum, mimo że jest 14 godzina. Prawdopodobnie turyści wychodzą i przechodzą przez pasy. Tu po prawej jest parking dla autobusów. Po lewej znowu jest mały parking, tam trzeba zjechać. Jest przystanek autobusowy, alternatywa. Linia 304 jadąca do dworca w Krakowie i z dworca w Krakowie pod samą praktycznie kopalnię. Można rozważyć. Autobusy też stoją nieraz w korkach, zwłaszcza tam, gdzie nie ma bus pasów. Ale przyjęło się, że jednak puszczamy autobusy, żeby te opóźnienia rozkładowe były jak najniższe i widać to, że kierowcy jednak puszczają autobusy, żeby się mogły dołączać do ruchu bez czekania. I to jest dobry nawyk. Jedziemy dalej. Przez pasy przechodzi akurat pani przewodniczka z kopalni. Pewnie idzie na zjazd na dół. I jedziemy pod kopalnię. Kostkowa nawierzchnia, trochę tłucze, trochę rzuca. Po prawej stronie mamy starą szkołę górniczą. Po lewej mamy trakt papieski, który łączy szyb Daniłowicza, ten co Państwo widzicie po prawej stronie, z szybem Regis. Tu jest wejście główne do kopalni. Widać szyb Daniłowicza. Tutaj dawniej był wjazd i tam z tyłu jest stadion piłkarski. I w okresie letnim ten stadion był udostępniany, ale tylko nie murawa, tylko bieżnia wokół murawy, jako parking. I to było pewnego rodzaju rozwiązanie, żeby rozładować ten ruch na parkingach. Coś mi się tutaj... Myszka mi się obsłuchła, że tak się wyrażę. Dobrze, jedziemy z powrotem troszkę. Jesteśmy w tym miejscu. I tutaj jeszcze mamy parking po prawej stronie. I po lewej też był taki mały parking. I to jest właściwie, szanowni Państwo, koniec. Gdzie można tak zaparkować na parkingach najbliżej kopalni. Teraz mógłbym Państwu pokazać, wrócimy się jeszcze do pierwszej stacji, do tej przedostatniej raczej stacji, która jest kolejowa w Wieliczce i zaproponuję Państwu coś pod rozwagę. Cofniemy się troszkę dalej. Już to zrobimy. Sekund, dwie. Jesteśmy już prawie. Dobra. Tu. Jesteśmy. Stacja kolejowa. I teraz tak. Tutaj w lewo, widzicie Państwo ten mały budyneczek taki, jest wjazd na parking Park and Ride. To jest dość spory parking.
wjeżdżacie sobie Państwo tutaj, przykładowo, zostawiacie samochód, kupujecie bilet za grosze na pociąg, który jeździ co pół godziny i przejeżdżacie sobie z tej stacji do Wieliczki Rynek. I tam dosłownie macie, proszę Państwa, 200 metrów do kopalni. Tak jak ta przewodniczka szła. O, to jest to przejście tam, co pokazywałem Państwu, że jest ta pani przewodniczka idzie. Dojeżdżacie praktycznie na miejsce. Nie macie stresu. Nie szukacie miejsc parkingowych, nie jeździcie w kółko, bo na tym parkingu już się skończyły, jedziecie tu szukać, tam szukać. Tu sobie wiedźcie. Rozważcie taki temat. W następnym filmie za tydzień, ewentualnie za 2, zobaczymy jak nam to wypadnie. Chcemy Państwu pokazać jeszcze jeden parking. On jest stąd niewidoczny w ogóle, a jest. I też się dojeżdża pociągiem jeden przystanek. I to by chyba było wtedy najlepsze rozwiązanie. Tak to wygląda. Na następnym filmie poświęcony właśnie takim dojazdom i próbie objechania tego wszystkiego, tych korków, przedstawimy Państwu alternatywny wyjazd z kopalni i jeżeli przeanalizujemy też dojazd, czy będzie to opłacalne czasowo, czy też jakichś korków tam nie napotkacie, to również taki dojazd Państwu będziemy chcieli zaprezentować. Także jeżeli macie jakieś pytania, bardzo proszę piszcie do nas. My będziemy się starać odpowiadać na te Wasze pytania, pomagać Wam. Numer telefonu podajemy, proszę bardzo. Jest numer telefonu i macie go również, macie adres mailowy również. Życzę Wam zdrowia, spokoju, głowa do góry. Wszystko będzie dobrze. Pozdrawiam serdecznie.